Witajcie na kanale Zakazany Ogród. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o różach, ale dziś pokażę Wam specjalnie wybrane róże dla osób, które dopiero zaczynają z różami lub szukają takich róż, przy których wcale nie trzeba dużo się orobić, żeby mieć niesamowity efekt. Zapraszam na ten odcinek. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Chociaż róż na tym kanale jest cała masa. Robiliśmy odcinki o różach naprawdę takich ekstra fajnych, moja ulubiona 7. Robiliśmy odcinki o różach niesamowicie pachnących, o różach pomponowych. Całą masę odcinków o różach mamy, ale i tak najczęściej pojawia się pytanie, jakie róże poleciłabym osobie, która dopiero zaczyna z różami i szuka takiej róży, która będzie super zdrowa, super łatwa w obsłudze i kwitnąca całe lata aż do późnej jesieni, a także pytanie, jaką różę poleciłabym osobie, która kiedyś zraziła się do róż i szuka róży tak zwanej bezobsługowej. Dlatego dziś pokażę Wam właśnie moją super 6 takich róż. I was never the one to write up a song for just anyone. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie i dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem i wyślijcie ten film osobom, które właśnie zastanawiają się nad zakupem fantastycznych róż. Osoby, które oglądają ten kanał regularnie, wiedzą, że jestem ogromną miłośniczką róży i że zawsze powtarzam, że tak naprawdę trzeba dobrze znać odmianę, żeby mieć właśnie takie róże, które pasują do danej osoby, do danego ogrodu. Wiele odmian ma fajne opisy na stronach szkółek różanych, ale tak naprawdę wiele ma też naprawdę takie opisy bardzo dobre, a my nie do końca wiemy, które róże są takie, żebyśmy naprawdę, zaczynając przygodę z różami, mieli te, które będą po prostu fantastyczne. Dlatego dzisiaj Wam pokażę tą moją 6 tych ekstra róży i zaczniemy od jednej róży, którą na pewno znacie. Jeżeli oglądacie ten kanał, to wiecie, że wielokrotnie ją wychwalałam. Jest to róża, która kwitnie cały czas. Jest to róża, którą naprawdę traktuję bardzo mocno, bo wiosną ścinam ją elektrycznymi nożycami. Mało tego, jest to róża, którą mam w większej ilości egzemplarzy i wszystkie róże, które dzisiaj pokazuję, są w większej ilości egzemplarzy, ponieważ chcę, żeby moje argumenty na temat tych róż były jak najbardziej obiektywne i przetestowane w różnych zakamarkach ogrodu. I oczywiście ta róża to Maxi Vita. Zobaczcie, mamy koniec października, ta róża po deszczach, po naprawdę różnych przejściach dalej kwitnie. Jest to absolutnie niesamowicie zdrowa róża. Mam ją w ilości 16 albo 17 sadzonek. Jest to róża, która gdy tylko zaczyna kwitnąć, kwitnie nieprzerwalnie cały czas. Nie są jej straszne susze, nie są jej straszne ogromne upały. Ona u mnie w części południowej ogrodu jest wystawiona naprawdę na ekstremalnie mocno działające warunki pogodowe, a cały czas wygląda fantastycznie. Jest to też taka róża, przy której naprawdę nie musicie wiele robić, bo nie musicie jej ogławiać. To jest róża, która czyści się sama. I wiem, że wiele osób kupiło tą różę właśnie przez to, że ją tyle razy polecałam. Ale co jest w tej róży, słuchajcie, takiego najbardziej szokującego? Ja ją wybrałam właśnie ze względu na opisy tej róży. Wielokrotnie słyszałam, że to jest właśnie taka róża, która super sprawdza się, jeżeli naprawdę nie chcemy dużo robić, a ponieważ tutaj potrzebowałam takie konkretne szpaler róż, to stwierdziłam, że muszę mieć taką różę, przy której naprawdę nie będę chodzić i co chwilę, wiecie, ogławiać, przejmować się, że na przykład jak będzie coś za ciasno albo za duże słońce, to ona będzie chorować. Ta róża pod koniec sezonu, naprawdę, gdy w tym roku już się bardzo mocno rozrosła, ma minimalne oznaki czarnej plamistości, to takiej typowo w ogóle, powiedziałabym, która na jesień na wielu różach się pokazuje. W tym roku też rozsadziłam tę różę na rabacie, ze względu na to, że bardzo mi się te róże rozrosły. One mają, wydaje mi się, że około 90 cm. Niektóre sadzonki mają około 80, także u mnie dorasta ona na 80-90 cm. Wzrostu szerokość też wydaje mi się, że około 100 cm, bo jest naprawdę dosyć konkretna. Więc przesadziłam
Te, które za bardzo wchodziły mi na trawy pampasowe do przodu i myślę, że w kolejnym roku one będą robić także istny szał. I myślę, że to jest moja róża numer 1 w ogrodzie, mimo tego, że jej faktura kwiatostanów nie jest taką moją ulubioną, bo jak wiecie, ja mam taką romantyczną duszę i przeważnie wybieram takie filiżankowe, pomponowe róże. One z wyglądu są moimi ukochanymi, natomiast Maxivita naprawdę jest taką twardzielką, że warto ją mieć w ogrodzie. Róża numer 2. Chyba cały sezon również o niej mówię. Ona tak wygląda pod koniec sezonu. I to jest jej naprawdę najgorszy już po prostu wygląd, gdzie już całkowicie obleciała z liści, dotknęły ją wszelkie mrozy, ale i tak szalona wariatka próbuje dalej kwitnąć. Teraz zobaczycie ją bardziej w wydaniu takiego pastelowego różu, ale to jest róża dla osób, które kochają białe róże, które lubują się w takich rabatach, gdzie jest dominujący zielony kolor w różnych odcieniach i przy tym kwiaty, które kwitną na biało, którzy lubią hortensje, właśnie kwitnące na biało, hortensję Annabel. Ta róża będzie po prostu genialna i mimo tego, że nigdy nie byłam jakąś przesadną zwolenniczką białych róży i jestem zdecydowanie wielbicielką przede wszystkim różowych róż, to ona stała się moją ogromną faworytką i w tym roku zdecydowałam się ją dokupić. Mam 5 sadzonek tej róży aktualnie. W tym miejscu są 3 sadzonki i myślę, że one troszeczkę nawet są za blisko. To jest w ogóle ich pierwszy rok wzrostu. Kwitnie cały czas, bardzo obficie, bardzo pięknie i naprawdę to, jak ona wygląda w sezonie, jest po prostu piorunujące. To, jak ona wygląda po ścięciu, w bukietach, jest po prostu, ona mi się kojarzy z taką, wiecie, typową ślubną różą. Jeżeli chcemy taki biały bukiet róż do bukietu dla panny młodej, to wydaje mi się, że jest idealna. I jest niesamowicie zdrowa. Cały czas głęboka zieleń jej liści, piękny kolor, zdrowe kwiatostany, coś niesamowitego. Myślę, że jeżeli szukacie takiej róży, która będzie chciała właśnie u Was niesamowicie wyglądać, na przykład na wejściu do domu, zdecydowanie Aspirin Rose, czyli tak zwana aspirynka, to jest właśnie moja faworytka numer 2. Róża numer 3 to także róża, która jest Wam doskonale znana na tym kanale, ale ona jest też świetną różą właśnie dla osób początkujących. Jest to róża okrywowa, ale jest to też taka róża kaskadowa, więc ona świetnie też zwisa z różnych skarb. Mam ją w dużej ilości egzemplarzy. Wydaje mi się, że nawet podchodzi pod około 20 sztuk róży. Mam ją na skarpie, która była bardzo trudna i ta róża doskonale ją porosła, gdzie na skarpach naprawdę ciężko rosną różne rośliny. Mam ją tutaj, gdzie jest tak naprawdę półcień i zobaczcie, jak ona obficie kwitnie dalej, nawet w październiku i cały czas ma jeszcze pąki, pokazujące, że będzie kwitnąć dalej. I mam ją także w pełnym słońcu. Ta róża wygląda jak takie piękne koraliki, po prostu drobniusieńkie kwiaty. One może mają 2 cm, centymetr. Są naprawdę maleństwa, przeurocze, gęste, fantastycznie. Powiem Wam, że ja ją też ścinam do bukietów, ponieważ bardzo mi się podoba to, jak ona faktycznie super w nich wygląda. I wiosną też jest to jedna z róż, którą ścinam nożycami elektrycznymi. Dlaczego Wam mówię o takim czymś, że ścinam elektrycznymi nożycami? Dlatego, że jest wiele róż, przy których naprawdę spędzam więcej czasu ścinając je właśnie w taki sposób, żeby je dopieścić, żeby one miały dobrze wszystkie pędy poskracane, żeby te matczyne pędy zostawały i tak dalej. Zresztą, jeżeli oglądacie moje odcinki o cięciu róż, to wiecie, jak ja pielęgnuję te róże, ale jest kilka właśnie takich róż, przy których naprawdę tu nie ma, że zrobimy jakąś większą pomyłkę i myślę, że to są fantastyczne róże dla tych osób, które nie chcą przy różach spędzać dużo czasu, nie chcą przy tych różach się przesadnie gimnastykować, bądź kiedyś zrazili się do róż. Nigdy nie musiałam tej róży w żaden sposób opryskiwać, a powiem Wam, że ze względu na to, że jest taka łatwa w obsłudze, to naprawdę najmniej takiej typowej właśnie higieny wokół tej róży zachowuję. Mianowicie najrzadziej po prostu pod niej wyciągam wszelkie listki, zostawiam to tak naprawdę na ostatni koniec i ona i tak jest super zdrowa, super piękna. Z tej serii macie też różę The Fairy, Pink Fairy i macie też Red Fairy. I powiem Wam, że one również fantastycznie kwitną, więc jeżeli szukacie takich niskich, okrywowych róż, które będą pięknie kwitnąć, ale będą też miały różne odcienie, ponieważ ta ma taki bardziej pastelowy kolor, to zdecydowanie sprawdźcie tę serię The Fairy. Jest Wam doskonale znana,
ale śmieję się, bo nie ma odcinka na tym kanale, przy którym stałabym na tym wejściu do ogrodu i ktoś nie pytał się o tą różę. Zawsze jest pytanie: Ewelka, co to za róża? Co to za róża tak fantastycznie kwitnie? Zwłaszcza, że zobaczcie, koniec października, prawie listopad, a ona nie dość, że wygląda szałowo, mało tego, ona się tak ekstra oczyszcza. Jak widzieliście, na Aspyrinose troszeczkę jeszcze zostają jakieś pąki, takie naprawdę gorsze pod koniec sezonu, ale na Pomponelli, bo tak nazywa się ta róża, nie zostają. Tu mam tylko 2 sadzonki tej róży. Mam tą różę jeszcze w innych częściach ogrodu i przetestowałam ją na naprawdę chyba najgorszej rabacie, bo na niej miałam sumaka octowca i mimo tego, że nic tam nie chciało rosnąć, Pomponella tam rosła. Pomponella zakwita trochę później, ale kwitnie praktycznie do samych przymrozków. I ona u mnie jest taką różą, która ma około 80-90 cm, ale mam też taką rabatę, na której jest trochę bardziej, może nie tyle zacieniona, co poprzykrywana z niektórych części innymi roślinami. I ona tam potrafi puścić takie mega długie pędy, dlatego ja swoją pomponellę naprawdę wiosną tnę bardzo nisko, ona wtedy się fantastycznie rozkrzewia, świetnie wygląda, niesamowicie się komponuje też w ogóle super tunami bubblegum, bo są tak w podobnym odcieniu, że naprawdę można dostać taką mega fajną dawkę energii. No i co cudownego w niej jeszcze jest? To te pompony. Ona się nie mumifikuje po deszczu, wręcz naprawdę nic na nią nie działa negatywnie. A jej kwiatostany to są po prostu istne, cudne pompony, normalnie takie piłeczki wszczepione do kwiatu. Coś cudownego. Róża numer 5 to róża, która porasta tą pergolę. Jest to róża, która była wsadzana tutaj w zasadzie w zeszłym roku jako róża z gołym korzeniem. Jest to fantastyczna róża pnąca, pachnąca o niesamowicie intensywnym kolorze i kwitnąca bardzo intensywnie, praktycznie nieprzerwanie. I to jest róża Laguna. Zobaczcie, tu jeszcze widać jej piękne kwiaty. Róża Laguna ma to do siebie, że jak one rozkwitają, to są takie bardziej otwarte pąki, ale ona też, mimo tego, że to jest taka róża, która powiedziała, że jest niby różą otwartą, to nie jest to róża, która jest cały czas otwarta. Ona bardzo często właśnie w takim półzamknięciu jest, przez to naprawdę dopiero się trzeba przyglądnąć, żeby zobaczyć, że te pąki są takie bardziej zamknięte. Jest ona fantastyczna i co jest w niej super, to jest to, że ma bardzo giętkie pędy. Dlaczego dałam ją tutaj jako różę dla początkujących? Przede wszystkim dlatego, że zauważyłam, że wiele osób, które mają róże pnące, nie do końca wie, jak je prowadzić i nie do końca wie, jak w poziomie wyginać te pędy i kiedy. Natomiast wszelkie róże, które mają bardzo miękkie i bardzo giętkie pędy w różach pnących, one gdzieś same, gdy już rosną większe, same się właśnie gdzieś wyginają na naszych podporach w taki właśnie poziomy sposób i dzięki temu ułatwiają właśnie temu, żeby promienie słońca padały na tą część i powodowały, że więcej pędów wychodzi z tej róży. Właśnie róża Laguna jest jedną z takich róż. Jest absolutnie fantastyczna. Jedną z róż pnących, którą bym też tutaj zaliczyła, nie pokazuję ją teraz, bo ona już praktycznie sobie naprawdę ma ostatnie takie kwitnienie. To jest Louise Odier, która jest taką niską różą pnącą, ale też bardzo fajnie intensywny kwiat. I kolejną różą pnącą, którą bym Wam też bardzo poleciła, z takich właśnie giętkich, fajnych pędów, ale to już jest monstrum rosnące. To jest New Dawn i to jest też róża takim pięknym, pastelowo-różowym kolorze, która jest po prostu fantastyczna i myślę, że dla każdej osoby, która szuka róży pnącej, przy której też się może nie tyle przesadnie nie robi, bo przy każdej róży pnącej na wiosnę jest trochę więcej pracy niż przy różach rabatowych, bo jest więcej cięcia, ale jednocześnie tutaj nie mam takich przewinień za dużych, że naprawdę bardzo źle te pędy poprowadzimy i ona będzie nam kwitła tylko na samych końcach. Dlatego róża Laguna jest moją kolejną faworytką. Róża numer 6 to też róża, którą wielokrotnie na tym kanale pokazywałam. Zaliczam ją też do takiej 7 super róż. Niezwykle zdrowa róża. Natomiast nie jesteśmy teraz przy niej ze względu na to, że akurat u sąsiada jest chyba jakieś prace budowlane i bardzo tam słychać rozmowy, więc boję się, że nie usłyszelibyście mnie dobrze, ale będę Wam pokazywać właśnie na różnych przebiciach, jak ona wygląda. Jest to oczywiście róża Garden of Roses. Jest to róża, która naprawdę jest mega zdrową różą, mega piękną różą, o takim fantastycznym, morelowym, powiedziałabym takim wręcz kolorze zachodzącego słońca. Intensywnie kwitnąca przez całe lato i super zdrowa. I powiem Wam, że jej nie tnę akurat nożycami elektrycznymi, tnę ją sekatorem,
ale ona tak w każdym roku bardzo bujnie się rozkrzewia, wręcz fantastycznie się rozkrzewa, tworząc niesamowitą kulę zarówno kwiatów, jak i pięknych, zielonych, też takich właśnie mega zdrowych liści, że myślę, że naprawdę jeżeli byście tutaj jakieś mieli przewinienia przy cięciu, to ta róża Wam wszystko wybaczy. I też tutaj zawsze powtarzam, że jest to róża, która niestety nie pachnie, a szkoda, bo naprawdę wygląda niesamowicie, można sobie tylko wyobrazić, jakby pachniała. U nas jest taki też plus tej róży, że ona jest przy oczku wodnym i wręcz niesamowicie się komponuje z zachodzącym słońcem, które praktycznie gdzieś wychodzi na tle tej róży i powoduje, że ona naprawdę mega pięknie wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejsze moje wskazówki co do takich naprawdę prostych róż Wam się przydadzą. Oczywiście jest dużo takich róż naprawdę fajnych, bezobsługowych, ale starałam się Wam wybrać właśnie takie, przy których jeżeli się coś pomylicie z cięciem, to nie będzie problemu. Jeżeli boicie się, że musicie wokół tych róż niesamowicie chodzić, niesamowicie ogławiać, praktycznie prawie wszystkie z tych róż fantastycznie się czyszczą. W zasadzie Pomponella i Garden of Roses to są jedyne, które nie czyszczą się tak same, ale ja Pomponellę bardzo często też ścinam do bukietów i w ogóle nie zauważam tutaj jakiejś takiej różnicy w tym jej kwitnieniu, a mam ją na wejściu do domu również, więc wiecie. I każda z tych odmian jest też taka, że ja naprawdę przy nich bardzo dużo nie robię. W zasadzie to jest tylko wiosenne nawożenie. Jeżeli stosuję jakiś witaminowy oprysk, to tylko tak naprawdę dlatego, że tak gdzieś po innych różach i to robię. Ale zdarzyły mi się też lata, przy których zbytnio nie gimnastykowałam się z żadnymi jakimiś witaminami nawet i one też wyglądały fantastycznie. Więc jeżeli szukacie róż, z którymi chcecie zacząć swoją przygodę, to na pewno Wam je polecam. Dajcie znać, z jakimi Wy różami rozpoczęłyście swoją przygodę. Jestem bardzo ciekawa, które róże u Was to są takie właśnie faworytki, przy których nie musicie się zbytnio robić, a wyglądają rewelacyjnie. No i cóż, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along.